Koka w gębie. Szocik tlenu. Jesteśmy po prostu bliscy śmierci. Przed chwilą dziewczyna leżała tutaj. Nie była w stanie już nawet wstać. Ta oto tęczowa góra jest na wysokości 5000 metrów. Ja jestem mniej więcej teraz. 5200 ma ta góra. Ale te lamy są super. Wszyscy są tu mili i pomocni. Mają jedną wadę, jedzą świnki morskie. Ja wierzę mamie, ja się sraczki boję. Znalazłem mój samochód w Cusco. Podobny samochód! Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Peru jest inaczej trochę, podobnie jak byliśmy to na tej stronie boliwijskiej, ale jak przyjeżdżamy teraz, jedziemy w kierunku Cusco, to patrzcie, jakie piękne formacje skalne, po prostu czad. Jestem operatorem kamery, jak i operatorem kierownicy i pojechaliśmy taką drogą, że Łukasz dostaje zawału co sekundę i musimy go reanimować. Tak to wygląda, ale plus jest taki, no droga nie jest aż taka zła, bywały gorsze, że patrzcie jaki widok. I proszę bardzo, no nie jest pięknie, żyć nie umierać. A tutaj lamy. Się nie dziwię, że jest jakiś kult lamy, bo one są tak fajne. Jedziemy 67 km taką drogą. Zwróćcie uwagę, że Klaudia ma wrzuconą jedynkę. Jedziemy 3 na godzinę, więc zostało nam jeszcze 2,5 km, czyli jeszcze 50 minut, prawda? Potem podobno ma być asfalt. Powinienem pracować i pracuję, ale warunki pracy są nad wyraz trudne. Słuchajcie, bo my jedziemy jutro zobaczyć Rainbow Mountain i jedziemy sobie tą traską i zobaczcie, że one już czekają na nas. Widać je z daleka. Jaram się strasznie. Tylko nie wyglądają tak spektakularnie, ponieważ jest pochmurno i mamy nadzieję, że jutro nie będzie pochmurno i będzie bardzo ładnie widać wszystko. Ubierałem się tak, bo pan tutaj wietrzy troszkę, a ja jestem chory po basenie z Julkiem. To jest takie skaranie boskie za to, że mamy nie wzięliśmy. Jedziemy na tęczową górę. Spaliśmy na placu centralnym, wylaliśmy kibel w restauracji. Wszyscy są tu mili i pomocni. Mają jedną wadę, jedzą świnki morskie. A teraz jedziemy na tęczową górkę. Dlaczego jedziemy taksówką? Znaczy taksówką, taka prywatna taksówka. Ze względu na to, że trochę nam szkoda samochodu naszego. Koszt takiej taksówki w tą i z powrotem to jest 160 soli, nas skasował pan. Myślę, że jest to lekką górką. Można pewnie by to normalnie dla lokalsa wyrwać za 100 albo 120, no ale trudno. No i tyle. Jak widzicie, jest tutaj dużo ludzi, dużo chętnych. Jesteśmy na 5200 metrów, jest ta góra, więc teraz jesteśmy około 5000 z lekkim hakiem. Bardzo ciężko się oddycha, a jest tutaj godzinny spacer. Natomiast jeżeli ktoś jest na przykład nie w kondycji, to proszę się nie martwić. Można sobie wziąć konia, motor lub quada i wjechać. I tych motorów tu jest naprawdę dużo. My spróbujemy wejść. Jak się okaże, że jest jakoś bardzo ciężko, no to się zastanowimy. Mamy tlen. Oxy shot. Jak będzie źle, to się sztachniemy i pójdziemy dalej. Wszyscy ludzie mają takie kije, jak widzicie za mną. My nie mamy. Nie wiem czemu nie wypożyczyliśmy, a może byłoby lepiej. Jeśli myślisz, że jestem lamerem, to wejdźcie sami. To jest jak dwukrotność rys. I jeszcze trochę. Niestety zaczynamy iść we mgle.
nie będzie widać góry, a będziemy musieli czekać. Natlenienie 100%, wysokość 4600 na razie. Tam na górze jest 5200, czyli jeszcze 600 metrów w górę trzeba wejść. Ja pierdykam. Krótka przerwa, zwłaszcza dla starego. Grubasy biorą sobie konie. No i nasz leniwy Julianek też chętnie by wziął. Konie są za 70, ale za 50 jedziesz normalnie jak złoto. Koka w gębie, szocik tlenu. No i już. Julia, jak ci się idzie? Chcę kupić konia. Chcesz kupić konia? Ja ogólnie powiem ci, że też bym chciał kupić konia. Ale nie no, jak będziemy już gdzieś mieszkać na stałe, to wtedy sobie kupimy 2 konie i będziemy sobie hasać. Kupujemy tego konia. Nie, Czemu? bo dasz radę. Nie dam rady. Paso a paso, czyli krok za krokiem. Pani powiedziała, że go wwiezie za 20, a tamci chcą 70. Leniu jeden, ty, patentowany, ty. No i widzicie, z 70 na 20. Można utargować. Klaudia, pozbyliśmy się dziecka, to może skoczymy w bok. Najpierw musisz zjeść Snickersa i przestać gwiazdorzyć. Że nie gwiazdorze. Pani cały czas tą mordę masz w tej kamerze. Ciągle Tak, gwiazdorzysz. tak. Ostatnio stwierdziłem, że chyba mam parcie na szkło, bo nikt tych filmów nie ogląda, a ja je ciągle nagrywam. Zjadłem Snickersa i przestałem nagrywać. Jesteśmy po prostu bliscy śmierci. Przed chwilą dziewczyna leżała tutaj. No, 10 metrów wstecz. Nie była w stanie już nawet wstać. Daliśmy jej tlenu. Cukierka z Muzeum Koki z Boliwii. Wstała jak nowonarodzona. O, Polacy! Ale pół godziny wcześniej to było fajne słońce, no. Nie zdążyliśmy. Na dole i też byliśmy pięknie, bo widać, ale ten. Nie zdążyliśmy. No. Mój kręgosłup jest w opłakanym stanie. Jestem inwalidą, ale ludzi, ja pierdzielę. Ta oto tęczowa góra jest na wysokości 5000 metrów, ja jestem mniej więcej teraz, 5200 ma ta góra i ona się tu nazywa Winikunka po tutejszemu. No i przyjeżdżają, jak widać, tutaj ludzie z całego świata ją zobaczyć, nie mogło nas tu nie być. Wstęp tutaj kosztował 25 soli, a potem taksóweczka czy coś. Busikiem można, taksóweczką można, zorganizowaną wycieczką można, jak się chce. Możecie tutaj zjeść, czego raczej nie polecam, bo jak ktoś tutaj wnosi, to musi już to sprzedać. No i tyle. Też jest bardzo pięknie, jak się tu jedzie, to bardzo też polecamy. Ale te lamy są super. A jakie miękkie, mówię wam. Julek se siedzi na Teraz lamie. musimy oglądać nowe szaty króla, bo to jest o właśnie lamach. I z Cusco. Tak? No i się nazywał Cusco 1 i było takie śmieszne to jest. Strasznie jest wietrznie, ale widoczki jeszcze ładniejsze. Czerwona góra teraz jest pięknie widoczna. Bardzo mi jest przykro, że nagrywam pod światło. Nie jesteście w stanie zobaczyć okiem kamery tego, co ja widzę, bo widzę znacznie więcej. Przyszliśmy dotknąć tęczy. Taki fiolet, niebieski, żółty, zielony I czarny. i taki brązowy. Tu jest jeszcze taki pomarańczowiasty, ale to już jakieś wodorosty, chodź. No i tyle. To tu są te kolorki. Dotknąłeś tęczy? Tak. Super, to idziemy. Po drodze jak szliśmy, to pani nam taką swoją mieszankę podawała, żebyśmy się lepiej czuli. No ale to jest taka mieszanka kwiatków, to jest eukaliptów, mięta, coś tam. Koka.
Tak, i wiecie co, to tak. Posmarujesz sobie pod noskiem, tu buzia około ust i 100 razy naprawdę lepiej się oddycha. Ale to tak jak wiecie, jak jest ze wszystkim, jak na przykład czasami się smarujesz na choroby czymś takim pod nosek, to podobnie działa, nie? Że lepiej się oddychać, to tak samo. Odświeża To trochę. pachnie trochę jak te olejki w Nieziemsko. saunie. Tak, no, ale nie ziemsko. Mega. No, Aż z przyjemnie. moją żoną się ciągle kłócimy. Kurde, kurwa. A jak ona mnie wkurwia. Kupiliśmy sobie tlen, nie? I wchodzimy na 5000 metrów, nie? Ja ledwo dycham. Mówię, Klaudia, daj mi tego tlenu. Z łaską mi dalej powiedziała, nie używaj, bo będzie potrzebny. Weszliśmy tam na sam szczyt, tam, że już tak wiało, że łeb urywa i tlenu żeśmy nie użyli praktycznie. Nie, Wzięliśmy w ogóle 2 nie sztychy, ja wziąłem, bo chciałem sobie zobaczyć jak działa i raz, bo dziewczynkę ratowaliśmy, to jej daliśmy, a sami nie wolno było. A ja prawie zdechłem. A Klaudia sama powiedziała, jak się sztachnęła, ty, od razu lepiej. No i żeśmy się posprzeczali i fajnie. I coś się dzieje. No i słuchajcie, wycieczka skończyła się gradem i straszną ulewą, jesteśmy przemoczeni. Ja to do majtek chyba cały, włącznie z kurtką. Kurtka aż mi przemokła, która jest chyba nieprzemakalna. Masakrycznie zmokliśmy, dlatego nic już nie nagrywałem na koniec. Wycieczka super, trzeba przyjechać raczej rano, aczkolwiek z drugiej strony rano jest najwięcej ludzi i jest kolejka nawet do zrobienia sobie zdjęcia, a z drugiej strony jak my schodziliśmy, to już prawie nie było nikogo, no ale zaczął padać deszcz i się zrobiła burza. No nie no. Dobrze, wycieczkę polecamy, my ciśniemy do kamperka, no i będziemy jechać do Cusco i się widzimy. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Pokaż tutaj widzom, jak się w Peru i w Boliwii daje napoje. Tak się daje w worku. I W worku zupy... i rurkę, tak? Tak. I zupy też tak dają? No, zupy też tak dają i piją. No dobra, taka kisielowata lekko, ale smaczna. We Wrocławiu jest tak, że jak się jedzie tramwajem czy autobusem, do zgłośników leci nazwa przystanku, na przykład pod Kapitolem we Wrocławiu to jest Arkady Kapitol. A tutaj nie leci zgłośników, nie ma tych kasowników do kupowania biletów kartą jak we Wrocławiu czy w Częstochowie, tylko tutaj jest po prostu od tego wszystkiego człowiek. Człowiek mówi, jaki jest przystanek, jaki będzie następny, wychodzi potem na zewnątrz, krzyczy, gdzie jedziemy, ludzie sobie wtedy wsiadają, płacimy pani za bilet, pani nam biletu nie wydaje i jedziemy. I oczywiście jedziemy z otwartymi drzwiami. Jedziemy zwiedzać Cusco, bo mieszkamy tak jakby na początku Cusco, tudzież nawet pod Cusco. Także we Wrocławiu wszystko maszyna, tutaj wszystko człowiek. Siedzimy tu trzeci dzień. Dalej leje. Nie wyjdziemy. Nie zdążyłem wyłączyć kamery i przystało. Cusco jest ewidentnie piękne i takie zabytkowe. Ma też bardzo fajne knajpy, trochę droższe, ale takie w standardzie europejskim. Ja zamówiłem jakiegoś burgera, więc wam nie nagrywam, ale no cudo. A tam jest napisane Viva el Peru. To jest, słuchajcie, bazylika, gdzie nie wolno nagrywać, bardzo jest ładna, ale tych kościołów widziałem tyle, że nie idę. Nie chcę mi się, pierdzielę. Nie pierdzielę, tylko chodzi bardziej o to, że przypuszczam, że podobna jest historia jak wszędzie. 50 zł za wstęp, no, żeby zobaczyć katedrę, to jest trochę zdzierstwo, na miesiąc, no kto tu przyjeżdża na miesiąc do Cusco? Chyba ja przyjadę, bo mi się bardzo podoba. Ogólnie cały ten plac jest piękny i w ogóle Cusco jest, uważam, piękne. Patrzcie na przykład na to. Ta bazylika jest największa tutaj w Cusco, ma prawie 4000 metrów
kwadratowych powierzchni, ten cały kompleks tutaj, ale najciekawszą rzeczą, no bo tu mnóstwo jest inglesji oczywiście, ale najciekawsze jest to, że w tym miejscu, na tym Plaza de Armas, znajdowały się, słuchajcie, pałac Inków i jakby taki dom rządowy, także oni to, ci Inkowie to po prostu są kozacy, to są mądrzy ludzie kiedyś byli, no. Co tutaj jest bardzo ciekawe, to zauważcie, że wszystkie drzewa są takie wygięte i podparte. I tak wszystkie. A ich oczom ukazał się las. Odwróć stronę. Krzyży. Fontannę, którą wam pokazałem na górze, ma takiego ziomeczka. On się tam nazywa jakoś Patrzo coś tam. I on jest opiekunem tutaj Cusco i okolicy i całego tego kompleksu jakby tutaj świątyń i w ogóle tego starego miasta. I on tutaj ma kontakt, on widzicie wznosi rękę tam do Jezusa, z tego co wiem, jako jakaś taka koneksja, że oni tam po prostu ze sobą mają jakiś kontakt i że wzajemnie tutaj się komunikują. No i co? No i tyle. No i jest naprawdę pięknie. To się nie nazywa Cusco ten plac, to jest plac centralny. Ten plac się nazywa Casco. Aha, i ten facet w ogóle to jest jeden z Inków takich prastarych, który tutaj wszystkiego chroni tutaj na Starym Mieście. A tam w 20 minut można pójść na taras widokowy i chyba się przejdziemy. Wchodzi się na górę, jest tutaj taki placyk z kościołem, gdzie jest mnóstwo ludzi. Ale masz trąbę. Ty, Klaudia, nawet ja takiej maczugi nie mam. Takiego świderka jak kaczka. Kaczor. A tutaj, żeby nie być gołosłownym, że tu się je świnki morskie. Pieczona świnka. O, Elindo. En Colonia es de mascota. Miałem świnkę morską, Krusia się nazywała i aktualnie właśnie wysyłam do mamy, że Krusie na obiad zjedli. Proszę zobaczyć, pani tutaj ma taką stągiew. I tutaj jest chicha de fresa, czyli z truskawek. Okej, to jest mój ulubiony napój. To jest skisła. Celowo? Nie wiem, moim zdaniem to jest skisło tej babie. Idziemy dalej. Okej, vamos, gracias. Gracias. Czyli zaraz musimy to wylać, tylko nie możemy jej pokazać, tak? Tak. Okej. Pokaż, jak to smakuje. Ty to oceń, bo moim zdaniem to jest takie, że to tak nie powinno smakować. Moim zdaniem też. Ja wierzę mamie, ja się sraczki boję. Dobra, nagramy tam z góry Jezusa. Weszliśmy. Cristo Blanco, czyli biały Jezus, biały Chrystus właściwie. Cusco, 400, tam nie wiem, 30 tysięcy osób, 428 chyba, czy 438. Posprawdzałem, ale nie pamiętam. Ten Chrystus się jakby łączy trochę z tamtym ziomeczkiem z fontanny, bo to jest ten główny plac. Tu jest bilet gratis, ale wszyscy naciągają na wszystko. I się za darmochę stąd ogląda ruiny Inków. A normalnie tam się chyba za to płaci, nie wiem, z 70 zł. Ale jak idziemy na Machu Picchu, też głupio jest tam wchodzić. Tam chyba można wejść za inne bilety, tylko że tu każdy stoi i nagania i oni mają wtedy cenę z kosmosu. Oczywiście w biurze turystycznym ci zaoferują na Machu Picchu pociąg, hotel, baseny, busy, no ale musisz dać wtedy tysiaka od osoby, a idziesz i kupujesz za tysiaka 3 bilety na pociąg z busem. Na miejscu podobno są hotele po 30-80 zł i baseny są w cenie. Widzicie tam między drzewami koliber. I to jest ten koliber gigante. On ma około 20 cm. Jesteśmy niby w Muzeum Czekolady, gdzie tak naprawdę jest sklep. I się chodzi i widać jak się produkuje, a po prostu oni tu sprzedają czekoladę, ale nazywają to Muzeum Czekolady, żeby przyciągnąć więcej osób, natomiast wejście jest za free i to jest jedyny plus. Aczkolwiek i tak nakupujesz jak szalony. Będziemy uprawiać seks i będzie czekoladowo. Jeszcze byśmy tak polecieli, żeby się smarować. Idźże ty. Tylko, że to jest... Załóż jemu, on jest też z czekolady. Muzeum Czekolady, trzeba się napić czekolady i Julio wziął, ale tutaj nie podają na byle jak. Dają czekoladę rozpuszczoną do miski.
Tu było tej czekolady pół miski, więc Julek, jak ty to szarpniesz, To nie to nie zaczniesz. będziesz chciał słodkiego do pojutrza. Potem trzeba gorąco mleko. Potem Ja. marshmallows. I teraz trzeba to wymieszać. Pokaż. O kurde. Fajowerskie. Każdy chce się poczuć dzieckiem. Ale pyszne, Jurcio. A ja mam brownie. A Klaudia, ty masz muffina? No Ja też wyrąbka. Przecież mówiłam. Dlaczego mi zjadasz mojego muffina? To ja teraz brownie. Ale pyszne. A czekoladowe? O matko. Znalazłem mój samochód w Cusco. Nawet ma taki sam spoiler. Oczywiście ja bym rozróżnił, że to nie moje. Ja na przykład mam na lato złote felgi. Ja, ale to tęskniłam. To jest 2-litrowy. A ja mam 2,5. 300 koni. Oddajcie nasz samochód! No ja cię nagram, no. Co Klaudia robisz? Tak Łukasz robi. Codziennie. Cicho, no bo nagrywam. Przestaniesz gwiazdożyć. Jak zeszli. To mi kup.